Hej, zapraszam Was na pierwszy odcinek naszej tajskiej przygody. Dzisiaj Phuket i wszystko, co warto wiedzieć na temat pracy i życia na tej przepięknej wyspie. Porozmawiamy o tym, jak zorganizować przelot, którą dzielnicę wybraliśmy, pokażę Wam nasz apartament, opowiem o kosztach życia, pracy zdalnej, wypożyczeniu skutera, tajskim jedzeniu, pokażę Wam najlepsze miejscówki w okolicy, podzielę się kilkoma podróżnymi protipami i wiele, wiele więcej. Gotowi? No to zaczynajmy! Witajcie kochani, naszą podróż do Tajlandii zaczęliśmy od długiej drogi, która choć nie była najłatwiejsza, przebiegła całkiem sprawnie. Z zimowej Polski przenieśliśmy się prosto do egzotycznego raju. Lot z 2 przesiadkami, Amsterdam i Szanghaj, kosztował nas około 3665 zł za osobę, w obie strony z bagażem. Startowaliśmy z Berlina, skąd liniami KLM poleciliśmy do Amsterdamu. Przesiadka była szybka, bez komplikacji i zaraz leciliśmy dalej. Tym razem z Amsterdamu do Szanghaju z China Eastern Airlines. W Szanghaju mieliśmy kilka godzin na relaks, więc zjedliśmy, wypiliśmy kawę, odświeżyliśmy się i skorzystaliśmy z toalety przyszłości, która swoją funkcjonalnością naprawdę nas zaskoczyła. Po 5 godzinach postoju ruszyliśmy dalej, liniami Shanghai Airlines na Phuket. Z lotniska zabraliśmy się transferem, który zarezerwowałam wcześniej na platformie Klook. Kosztował on niewiele ponad $20, a nasz kierowca, mimo opóźnienia lotu, wszystko świetnie zorganizował. Godzinę później byliśmy już w naszym apartamencie w Nai Harn, który znajdował się o tutaj. Pierwsze wrażenia nazajutrz po przylocie absolutnie rewelacyjne. Wszędzie soczysta zieleń, palmy, szerokie plaże z błękitną wodą, a do tego przepyszne jedzenie i uśmiechnięci ludzie. Tropikalne owoce na każdym kroku, niebieskie niebo i bardzo ciepło. Od razu zakochaliśmy się w tym miejscu i wiedzieliśmy, że to będzie wyjątkowy czas. Podczas naszego pobytu na Phuket mieszkaliśmy w świetnym apartamencie, który zabukowaliśmy przez Airbnb. Tam znalazłam miejsce o nazwie Relive Studio, a jego lokalizację możecie łatwo sprawdzić na mapach Google. Zatrzymaliśmy się tam od 29 lutego do 21 marca, a całość kosztowała nas mniej więcej 3730 zł. Okolica była rewelacyjna. Tuż obok mieliśmy 7-Eleven, mnóstwo restauracji, miejsca z masażami, a także stragany z owocami. Wszystko, czego trzeba na wyciągnięcie ręki. Samo mieszkanko było świetnie wyposażone. Mieliśmy do dyspozycji windę, siłownię i basen. A teraz trochę więcej o samym pokoju. Moi drodzy, po 1000 godzin dotarliśmy na miejsce. Apartament jest super, mieszkamy w Nai Harn. Wchodzimy. O, sorry za syf, ale nie mam teraz gdzie tego położyć. Wywaliłam starego do kąpieli, żeby mi tu nie przeszkadzał. W home tourze lodóweczka, zamrażalka. Wszędzie mamy bardzo dużo szaf ogólnie. Tutaj jedno miejsce do pracy, drugie miejsce do pracy, trzecie miejsce do pracy i na tarasie też jest stół. Tutaj mamy cały taki zestaw szaf, jak widzicie. Ręczniczki, działająca okienka. Oczywiście super lustro, żeby zrobić outfit check przed wyjściem. Kibelek, ładny, czysty prysznic, także na plus i lecimy dalej. No i kilka bliższych kadrów z siłowni. Tu mamy gym. A tutaj basen, który był idealny pod każdym względem. Tutaj kwiatowo właśnie mamy basenik, fajny, bo długi. Można sobie elegancko popływać, są leżaczki. I tam jest siłownia. Pięknie, pośród palm. Na brzeg wyrzucono jakiś duży okaz. No i czas do roboty. Z uwagi na różnicę czasową pracowaliśmy od 14 do 22, czyli w polskim czasie od 8 do 16. Taki harmonogram pozwalał nam w pełni wykorzystywać poranki. Zazwyczaj mieliśmy od 6 do 8 godzin na zwiedzanie, plażowanie i inne aktywności przed rozpoczęciem pracy. Przed wyjazdem upewniliśmy się, że nasz apartament ma stabilne Wi-Fi, a dodatkowo zaopatrzyliśmy się w eSIM z pakietem internetu mobilnego, co dało nam pewność, że zawsze będziemy online.
Choć głównie pracowaliśmy z mieszkania, Phuket oferuje wiele coworkingów i kawiarni idealnych do pracy. Kiedy jednego dnia mieliśmy problem z internetem, szybko przenieśliśmy się do pobliskiej kawiarni, gdzie bez przeszkód dokończyliśmy pracę. Odwiedziliśmy wówczas Boost Cafe and Restaurant Phuket, które świetnie się sprawdziło. Serki jalapeno. Teraz pokrótce opowiem Wam o naszej dzielnicy Nai Harn, a szczegóły o wspomnianych miejscach w dalszej części vloga. Po pierwsze, całe południe Phuket to masa zieleni na każdym kroku. Najlepsze plaże, brak tłumów i pyszne jedzenie. Amazing. Mieliśmy tutaj dosłownie wszystko pod ręką. Przede wszystkim tuż obok nas znajdowała się plaża Nai Harn, czyli idealne miejsce na relaks i plażowanie. Piękny piaseczek, woda zupa. Tak, temperatura wody na Phuket niemal przez cały rok to 30 stopni Celsjusza. Dla lubiących aktywnie spędzać czas, czyli nas, tuż obok była plaża Yanui, czyli świetne miejsce na kajaki i niesamowita uczta dla oka dla droniarzy. Dla fanów pięknych wschodów i zachodów słońca w pobliżu znaleźć można było dwa świetne punkty widokowe – Windmill Viewpoint i Promthep Cape. Te drugie słynie z jednych z najpiękniejszych zachodów i wschodów słońca na całej wyspie. Zabierzemy Was na jeden z nich, choć szczerze muszę przyznać, że zachód zobaczyliśmy może ze 2 razy, bo poza weekendami był to czas naszej intensywnej pracy. Udało nam się natomiast kilka razy wybrać na wschód słońca, który był przepiękny, ale więcej o tym przy okazji kolejnych odcinków. Dla miłośników snorkelingu odkryliśmy z kolei mniej znaną, ale zdecydowanie wartą odwiedzenia plażę Aosan. Spokojną, mało turystyczną i chyba najlepszą w okolicy, jeżeli chodzi o podwodne życie. Do miasta Phuket mieliśmy około 16 km, czyli jakieś 30 minut jazdy skuterem. W jednym z kolejnych odcinków na pewno Was tam zabierzemy i pokażemy m.in. najlepszy night market na całej wyspie. Powiem tylko tyle, że było kolorowo i pysznie. Wyspanie średnio, bo Łukasz mi chrapał całą noc, ale właśnie zaczynamy pierwszy dzień i plan jest dzisiaj plażyczkowy. Idziemy teraz zgarnąć jakieś śniadanie po drodze, ogarnąć ile będzie kosztował skuter i potem kierujemy się w kierunku plaży Nai Harn. Łukasza set, czyli kurczakowy satay i mini wrap z Sevena i idziemy spacerkiem wzdłuż jeziora na plażę. I podstawa Tajlandii, czyli pierwsze smoothie wjeżdża. Testujemy, tym razem oczywiście mango na start. Heaven. 50 batów za taki cały flakonik przed plażą, także całkiem nieźle. A za sekundę wbijamy na pierwszą plażę. Nai Harn Beach, położona zaledwie kilometr od naszego apartamentu, to jedna z najpiękniejszych i najspokojniejszych plaż na południu Phuket. Otoczona bujną zielenią i wzgórzami, oferuje krystalicznie czystą i turkusową wodę oraz umiarkowaną liczbę plażowiczów, co czyni ją idealnym miejscem na relaks. W sezonie od listopada do kwietnia woda jest spokojna i świetna do pływania. My byliśmy tam w marcu i prawie zawsze trafialiśmy na idealnie gładką taflę wody. Dobra, idziemy znaleźć viewpoint i ryzykujemy jakąś dodgy drogą. Łukasz mówi, że idziemy tutaj. Jak nas zjedzą węże, to szukajcie nas tutaj. Deal jest taki, że jak będzie wąż, to Łukasz nie żyje. Ale najpierw ja nie żyję, bo umrę. Właśnie Gekon uciekł nam sprzed nóg, więc zawijamy rogala. I'm fucking scared. Ostatni raz robimy skrót, bo nasze skróty zawsze się tak kończą, że musimy iść summa summarum 5 razy dalej, więc wracamy do normalnej drogi. A tutaj proszę outdoor siłeczka. Hej! Pieszo docieramy na viewpoint. Tu jest wiatrak. Odbijamy na prawo i powinien być. Nie będę Was oszukiwać, jest stromo. Dlatego to nasz pierwszy i ostatni raz pieszo w tym kierunku. Jeśli kiedykolwiek planujecie podróż na Phuket, to skuter jest absolutnie najlepszą formą transportu na wyspie. Osobiście uwielbiam to połączenie wolności, adrenaliny i totalnej niezależności. Na samym Phuket drogi w większości są bardzo dobrej jakości, a po drodze czekają na Was niesamowite widoki. A ruch? Cóż, nieco chaotyczny, ale to część zabawy. My wynajęliśmy skuter w miejscówce o nazwie Dr. Motor Rental i muszę powiedzieć, że była to świetna decyzja. Skutery były w doskonałym stanie,
a do tego dostaliśmy solidne kaski, co nie zawsze jest standardem w takich miejscach. Koszt wynajmu był też całkiem przystępny, zapłaciliśmy 5610 batów za 17 dni jazdy, czyli jakieś 650 zł. A co najlepsze, paliwo kosztowało prawie nic. Mimo że jeździliśmy codziennie i to całkiem intensywnie, wydaliśmy może z 30-35 zł na benzynę. Windmill Viewpoint to malownicze miejsce na Phuket oferujące piękny widok na Morze Andamańskie i okoliczne wybrzeże. Na szczycie wzgórza znajduje się charakterystyczny wiatrak, który stanowi doskonały punkt orientacyjny i popularne miejsce na zdjęcia, szczególnie o zachodzie słońca. A plaża, którą widzicie w dole, to jedna z naszych ulubionych w okolicy, czyli plaża Janui, na którą zaraz Was zabierzemy. No i dotarliśmy na Janui Beach. Jest taki cypelek i rozgałęzia się na dwie plaże. Plaża Janui to doskonałe miejsce do pływania i snorkelingu, gdzie wśród licznych skał znajdziemy wiele gatunków ryb i stworzeń morskich. Ciekawy kształt tej plaży to prawdziwa gratka dla miłośników dronów, ponieważ z lotu ptaka prezentuje się po prostu fenomenalnie. Zresztą spójrzcie sami. Poza plażowaniem czekają tu na Was kajaki dziki, którym można popłynąć na pobliską wyspę. W innym odcinku oczywiście zabierzemy Was na taką wyprawę i dokładnie opowiemy co i jak. Idziemy na lunch, pokażemy Wam co będziemy jeść. A tuż obok plaży znajduje się jedna z naszych ulubionych lokalnych restauracji One More. To tam zjedliśmy zarówno pierwszy, ogień, jak i ostatni posiłek na wyspie. Wszystko było przepyszne, a smak tego mango sticky rice pamiętam do dziś. Nie, bo... Skoro o jedzeniu mowa, to kuchnia tajska to prawdziwa uczta dla zmysłów. Czeka tu na Was ogromny wybór świeżych owoców morza, soczystych kokosów oraz egzotycznych owoców, które smakują lepiej niż można sobie wyobrazić. Nie zabraknie też orzeźwiających szejków oraz potraw pełnych aromatycznych przypraw. Każdy dzień to klasyczny pad thai, zupa tom yum czy pikantne red curry. W kolejnych odcinkach przy okazji odwiedzenia różnych restauracji opowiem Wam o tym, co jemy, jak to smakuje i ile kosztuje. A teraz na zachętę szybki zlepek klipów z szamania w Tajlandii. Jeżeli chodzi o deser, to pozwolę sobie wspomnieć, że codziennie musi wlecieć obowiązkowo mango sticky rice, czyli połączenie słodkiego mango z kleistym ryżem i sosem kokosowym. To prosty, ale wyjątkowo pyszny deser, który znajdziecie na każdym kroku, a my go po prostu uwielbiamy. No i król oczywiście. Wystarczy odrobina sosu, nabieramy kawałek mango, dobijamy porcją ryżu i voilà! Danie, które nigdy nas nie zawiodło. Pyszności! Fiu, 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 fiu. Ekstra. Kolejny nieodłączny element każdego dnia to shake owocowy. U nas zdecydowanie królował mango i ten smak dalej śni mi się po nocach. Jak widzicie, wypiliśmy ich niezliczenie wiele, gdyż po prostu nie mogliśmy ich sobie odmówić. Koszt takiej porcji to zwykle 30-60 batów w zależności od miejsca. A zwycięzcą okazał się Grandma Thai Food, najlepszy mango shake ever. Drugą orzeźwiającą opcją dla nas był kokos. Świeże, młode owoce znajdziecie dosłownie wszędzie, na plażach, straganach i w restauracjach. Woda kokosowa świetnie nawadnia, jest smaczna, niskokaloryczna i pełna antyoksydantów, czyli idealna na upały. Po wypiciu wody warto zjeść przepyszny miąższ, który u nas zawsze zostaje wyskrobany do ostatniego grama. Cena też podobna i widełki 40-60 batów. Dla żądnych wrażeń jest jeszcze durian. To popularny owoc, którego zapach opisuje się jako mieszankę zgniłych jaj, cebuli, potu, a nawet kanalizacji. Jeżeli macie odwagę, żeby go spróbować, koniecznie dajcie znać o swoich wrażeniach w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. Spokojnie, to tylko mango. Ja nie byłam na tyle odważna.
Jadąc niecały kilometr na południe od plaży Janui mamy Prontep Cape, czyli malowniczy przylądek i najbardziej wysunięty na południe punkt wyspy. To idealne miejsce do podziwiania zarówno wschodu, jak i zachodu słońca. W jednym z kolejnych odcinków zabierzemy Was tam z samego rana, aby pokazać niesamowity wschód słońca oraz piękne kolory nieba, które mieliśmy przyjemność tego dnia podziwiać. A ostatnią pobliską miejscówką, którą odkryliśmy całkiem przypadkiem i to pod koniec naszego pobytu, jest położona nieopodal Naiharn Beach plaża Ao San. Około 800-900 metrów od plaży Naiharn, skuter zaparkowany. Żywej duszy nie widzimy, jest znak. Okazała się ona najlepszym miejscem do snorkelingu na wyspie, z doskonałą widocznością, obfitością koralowców oraz największą ilością ryb, jaką tu spotkaliśmy. A do tego przesłodki piesek tuż obok. No, czego chcieć więcej. Ale był pieseczek. Podczas podróży warto zadbać o ubezpieczenie. Zainspirowana rekomendacjami moich ulubionych travel vlogerów wybrałam Safety Wing. I u mnie świetnie się sprawdziło. Ubezpieczenie na miesiąc życia i podróży po Tajlandii kosztowało mnie nieco ponad $46. W trakcie wyjazdu zmagałam się z masakrycznym zapaleniem ucha i musiałam skorzystać z pomocy lekarskiej w Patong Inter Medical Clinic. Dzięki ubezpieczeniu zwrot kosztów za wizytę i niezbędne leki był na moim koncie w ciągu 3 dni. Także dmuchajcie na zimne i zawsze wykupcie jakąś polisę. Nie. Był pierwszy raz. Znaczek na sunset. Wzięliśmy sobie kokosika za 50 batów i idziemy na sunset. Potwierdzam, pyszka. Tropem innych ludzi idziemy usiąść na skałę, bo tam chyba będzie dobry widok. I nie mamy ręcznika. A tam jest ten viewpoint, który pokazywałam Wam 2 dni temu. I na tamtą wyspę będziemy płynąć kajakiem. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu rano się tam wybierzemy. Ogólnie jak znacie już, jeżeli oglądaliście poprzednie filmiki, nasz fart znowu nie ma zachodu. Chociaż trochę się coś pojawiło słońcem, może jeszcze będzie, ale czarno to widzę. Przyjechaliśmy właśnie na food market w Naiharn i idziemy chyba coś spróbować nowego, co nie? Po całym dniu łażenia po Phuket zasłużona kawusia wieczorkiem. Dzień kończymy w naszym super basenie. W ogóle jest ekstra, jest długi, także będziemy chyba codziennie pływać. Woda jest przyjemna, a tam ludzie sobie ćwiczą na siłowni, zobaczcie. Planując zebrać do Tajlandii drona, pamiętaj, że musisz go ubezpieczyć i zarejestrować, a proces ten trwa około 2 tygodnie. Najpierw załatwiasz ubezpieczenie, potem rejestrację w CAAT, a po przylocie do Tajlandii w NBTC. My skorzystaliśmy z pomocy organizacji FEIC, która za 1500 batów zrobiła wszystko za nas. A my gotowe dokumenty dostaliśmy na maila. Ubezpieczenie na rok to dodatkowe 1600 batów, więc łącznie przygotuj się na wydatek ponad 3000 batów, czyli około 370 zł. I jeszcze kilka zasad. Dron może latać maksymalnie na wysokość 90 metrów, tylko w zasięgu wzroku, co najmniej 9 km od lotnisk i wyłącznie za dnia. W parkach narodowych latanie jest zabronione bez specjalnego pozwolenia. Bez tego może narazić się na wysokie grzywny, a nawet utratę sprzętu. Także powodzenia w zdobywaniu tajskich przestworzy i pamiętajcie, żeby przygotować się do tego odpowiednio wcześnie. To był odcinek wprowadzający, który w pigułce pokazał Wam, jak zorganizowaliśmy ten wyjazd, jak pogodziliśmy podróżowanie z pracą oraz jak nam się żyło w okolicy naszego zamieszkania. Jednak prawdziwa zabawa zacznie się w kolejnych odcinkach, gdzie zabierzemy Was na Similany, znane z najbardziej błękitnej wody w całej Tajlandii, odwiedzimy rajskie Coral i Raya Island,
Wybierzemy się na wyprawę przez dżunglę, aby podziwiać wschód słońca z Black Rock Viewpoint. Pokażemy monumentalną statuę Buddy, widoczną niemal z każdego miejsca na wyspie. Kilkukrotnie zmęczymy się wymagającą wędrówką na najpiękniejszą plażę Phuket, niesamowitą Freedom Beach. Spróbujemy lokalnych przysmaków na night markecie w Phuket. Przemierzymy niezliczoną liczbę kilometrów na naszym skuterze. Odwiedzimy wyspę Jamesa Bonda. Wybierzemy się kajakiem wokół Hong Island. Poszalejemy na skuterze wodnym na Kai Islands. Spędzimy długi weekend na wyspie Phi Phi. Odwiedzimy dobrze znaną wszystkim Maya Bay. Zanurkujemy w wodach Morza Antamańskiego i wiele, wiele więcej. Jak widzicie, tematów mam dla Was całe mnóstwo, a ja już nie mogę się doczekać, abyście zobaczyli resztę. Dzień kończymy... Nie jęcz. Dobrze? Chociaż nie. Dziękuję za wsparcie, pozdrawiam i do zobaczenia już niebawem.